Nie tak dawno skończyłem Quake 2 na Nintendo 64. Prawidłową reakcją powinno być pytanie Krzychu: po co sobie to robisz? Przecież masz tyle świetnych wersji Quake'a 2 na czele z wersją RTX. No właśnie, kłopot jest taki, że Quake 2 na Nintendo 64 to zajebista gra. Mogłaby być, gdyby nie jeden dość uciążliwy problem. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja spóźniona o całe lata gry Quake 2, ale w wersji na Nintendo 64. Zapraszam. Jaka jest fabuła Quake'a 2? Każdy prawdopodobnie doskonale wie. Trwa wojna ziemian z rasą strogów, którzy porywają ludzi i zamieniają ich w cyborgi. Wcielamy się w Marine, który bierze udział w operacji Alien Overlord. Jest to kontrofensywa skierowana przeciwko obcym na ich rodzinnej planecie Strogos. Większość naszych pobratymców zginęła, jednak naszemu Herosowi udało się przeżyć i na jego barach spoczywa los całej ziemi. No, historia to taka sztampa, że aż boli, ale dobrze, że w ogóle jest, bo ogólnie Carmack i jego świta nie przywiązywali zbytniej uwagi do historii, no bo i po co? Nie jest chyba tajemnicą, że wersja na Nintendo 64 ma dokładnie taką samą historię, choć tak naprawdę jest to sporo inny Quake 2 niż się możecie tego spodziewać. Czy lepszy? To już dość subiektywna opinia, bo dla mnie pomysły są fajne, no ale same pomysły gry niestety nie obronią. Co ciekawe, nie jest to port, który znacie z PC-ów. Zdecydowano się na przygotowanie całkowicie innych map, przez co sama rozgrywka różni się od tego, co już znacie. Był to fajny zabieg. Podejrzewam, że dostosowano mapy do prędkości konsoli, więc wyszło jej to na dobre. Niemal każdy poziom jest nowy względem znanych mapek z komputerów osobistych, no i jest to dobre, ale... No właśnie, to o czym się twórcy nie popisali to niestety sterowanie. Jeśli graliście kiedyś w grę FPS padem z jednym grzybkiem, to wiecie o co chodzi. Oczywiście po latach, na przykład na PSP, ogarną to w dobry sposób i da się grać, ale tutaj kurde, zasadniczo możemy sobie zmienić ustawienia kontrolera. Czy grzybkiem chcemy celować, a na funkcyjnych chodzić, czy na przykład odwrotnie, a może w ogóle zupełnie inaczej. Początkowo pomyślałem, że dobrym pomysłem będzie celować na grzybku, bo ten jest analogowy, a chodzić przyciskami. I to był błąd, ale zanim go dostrzegłem, przeszedłem prawie pół gry. No więc w czym jest problem? Quake to bardzo dynamiczna strzelanka. Śmiganie, strafowanie z równoczesnym ostrzałem to dla tej gry chleb powszedni. Jest szybko i zajebiście. Ale nie tutaj. Quake 2 na Nintendo 64 to gra powolna, gdzie idziemy powolutku, wychylając się zza ściany, aby ubić kolejnych typów. Bieg w zasadzie można od razu wyłączyć, bo nie ma szans na płynne prowadzenie ognia z równoczesnym przemieszczaniem się, wobec czego ten port jest po prostu dostojny. Kroczysz sobie uważnie, a jak jest jakiś przeciwnik, zastygasz i prujesz ile fabryka dała. Wiem, brzmi to śmiesznie, ale niestety tak jest. Granie uważne ma jeszcze jeden cel, mianowicie trzeba cały poziom przejść na raz. Jeśli potknie nam się gdzieś giczą i zginiemy, nie ma zmiłuj, cały poziom zaczynamy od nowa. Ma to też swoje zalety, bo uczysz się go na pamięć i ogarniasz skąd przeciwnicy wychodzą. No ale, coś dużo w tym materiale, ale i pewnie będzie jeszcze więcej ale. Jeśli na przykład przejdziesz poziom z niewielką ilością amunicji, kolejny poziom tak też zaczniesz. Mi się tak zrobiło na jednym z dalszych poziomów, wobec czego musiałem perfekcyjnie strzelać, aby amunicji nie zabrakło i abym zdołał dobrnąć do końca. No ale... perfekcyjne strzelanie to trochę taki Souls-like na Nintendo 64. Pomimo zmniejszenia czułości na minimum, celowanie gałką lub funkcyjnymi celownikiem przypominało rzucanie się żula w padaczce. Jak nie za bardzo w lewo, to za bardzo w prawo. Wtedy też pomyślałem, dobra, zmieniam sterowanie. Łatwiej mi w takim razie będzie celować za pomocą funkcyjnych przycisków, a korygować będę chodząc, czyli gałką. Czy było łatwiej? No absolutnie nie, bo gałka jest analogowa, a guziory cyfrowe, więc nie ma mowy teraz o delikatnym namierzaniu. No dobra, ale może delikatniej było łatwiej, jednak wciąż gra stanowiła potężne wyzwanie.
No dobra, to w czym Quake 2 jest taki zajebisty, jak mówisz, że sterowanie to kupa śmierdząca? No właśnie, pomimo męki ze sterowaniem, port wyszedł naprawdę zacnie. Wszyscy przeciwnicy tutaj są, gra jest kolorowa jak na innych platformach. Nie mogę powiedzieć, że strzelanie jest super przyjemne, bo przez to celowanie nie jest, ale miałem jakąś taką dziką satysfakcję skończenia kolejnego i kolejnego poziomu. Ktoś może krzyknąć, bo Quake 2 na Nintendo jest łatwiejszy niż inne porty. No właśnie nie jest. Na początku rozpocząłem radośnie grę na poziomie normal i nie dałem rady. Po prostu nie było możliwe dla mnie przejść na tym poziomie grę dalej niż chyba 3. czy 4. poziom. Zmieniłem więc na łatwy. Tak, wiem, łatwy jest dla cieniasów, ale wierzcie mi, że trzeba być nie lichym cieniasem, aby ukończyć Quake'a 2 nawet na poziomie łatwym na padzie od Nintendo. Owszem, przetrwasz chwilę dłużej, ale naprawdę na niewiele to się zda. Niemal przez całą grę każda apteczka była na wagę złota, więc ponownie wracamy do tego, że gra się tutaj powoli, systematycznie punktuje przeciwników i nie wychyla się za bardzo, aby nie zarobić w machę. Jest w tym jakaś taka dziwna radość. Ciężko to określić, bo na pierwszy rzut oka to krap, ale mnie sprawiał radochę pomimo rażących i wręcz dyskwalifikujących problemów. Pojedynki z bossami to też ciekawa rzecz. Wybaczcie, nawet nie ostrzegam przed spoilerami, bo no nie widzę tutaj sensu przy tak starej grze. Większość bossów można pokonać po prostu kryjąc się w zakamarkach plansz i ma to sens, bo chyba i twórcy to rozumieli, że tutaj nie ma śmigania na WSAD i myszy jak szalony kogut bez głowy. Tutaj wymaga to precyzji i cierpliwości. Również ostateczni bossowie, Chryste Panie, nie są możliwi do pokonania klata w klatę, bo nie ma możliwości ponownie biegania i strzelania, a tym bardziej strafowania, więc chowając się jak szczur w kanałach, punktowałem powolutku jednego po drugim, bo ostatecznych bossów jest 4, co ciekawe, i wyłażą po 2. I tak udało mi się dobrnąć w Quake'u 2 do końca. Jeśli chodzi o mapy, widać, że są one sporo mniejsze niż w innych portach. Raczej to skondensowana podróż z czasami dość widocznym backtrackingiem, ale to też nie przeszkadza aż tak bardzo. Ma to nawet swój urok. Wymysłem z szatana za to są bardzo rzadkie, co prawda, sekwencje zręcznościowe. Na przykład skakanie po fragmentach szklanego mostu, który chwilę później się zawala. Tutaj, no co prawda nie trzeba strzelać, ale trzeba płynnie operować ruchem i to już stanowi nieliche wyzwanie. A błąd kończy się śmiercią i rozpoczynaniem poziomu od nowa. Jeśli chodzi o broń, mamy to co w klasycznym Quake'u 2, łącznie z potężnym BFG. Jednak z moich obserwacji najlepiej sprawdza się broń z dużym rozrzutem, na przykład Super Shotgun. Z tego powodu, że nie musisz idealnie trafić jak Railgunem, może być gdzieś obok, a obrażenia i tak będą. Natomiast koszmarem jest używanie granatnika. Wycelować nim w cokolwiek to sztuka. A najlepsze były momenty, jak nie miałem amunicji i granatnikiem musiałem trafiać latające monstra. No ubaw popachy. Niemniej, granatnik nie nadaje się do walki, bo zazwyczaj granaty lecą tam, gdzie nie chcemy. Jeśli w konsoli posiadamy Expansion Pack, gra dostanie boosta w kwestii jakości oprawy. Będzie trochę wyższa rozdzielczość, choć i tak granie w ten port przypominało mi piękne czasy początków 3DFX-a, gdy wszystkie gry tak wyglądały i nikt nie miał z tym problemów. Pixeloza ma tutaj swój urok i nie ukrywam, że ogólnie ładnie to wygląda. Z tego co wyczytałem, port ma też zupełnie nowy system oświetlenia i jest to możliwe, bo wygląda trochę inaczej niż to, co było na PC-cie. Z racji niewielkiej ilości miejsca na kartridżu, muzyka to jakiś dziwny dark ambient, który nie przypomina swojego protoplasty z PC-ów. Również tekstury z racji małego texture cache'a musiały zostać odpowiednio zmniejszone. Tak samo animacja. Widać, że przeciwnicy czy animacja samej ręki naszego Marine ma o wiele mniej klatek animacji niż mieć powinna. Gra po przełożeniu na Nintendo 64 zajmuje jedynie 12 MB, co jest całkiem niezłym wynikiem, choć nie jest to aż tak spektakularna produkcja jak w przypadku Resident Evil 2. Czy Quake 2 na Nintendo 64 to dobry port? Cóż, i tak, i nie. Musimy pamiętać, że twórcy musieli sobie radzić z tym, co mieli pod ręką, więc sterowanie jest jakie jest. Nie powiem wam, że można się do niego przyzwyczaić, bo nie można. Sterowanie jest dziwne, rwane i w zasadzie przekreśla to, czym Quake 2 miał być. Ale z drugiej strony gra sprawia radochę, jest to dziwo ładna i przede wszystkim inna niż wszystkie pozostałe porty. Do tego, choć nie miałem okazji testować, działa do 4 osób na split screenie, co stanowi nie tylko spore zaskoczenie, ale i świadczy o
mocy samej konsoli, która potrafiła to udźwignąć. Ja choć upociłem się przeogromnie, nie powiem, że był to krab. Nie był. Gdyby tylko kontroler do Nintendo posiadał drugi grzybek, byłaby to pewnie jedna z najlepszych gier na tą konsolę. A tak, cóż, dziwne, trudne w sterowaniu coś, ale przynoszące sporą satysfakcję. Taki jest Quake 2 na Nintendo 64. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.